Cześć, tu Aśka z Sis Homemade. Na tym filmie będę pokazywać, jak czytać schemat z Koca Tysiąca Jednej Nocy i pokażę Wam takie rzeczy, które mogą być pomocne, bo koc jest oparty na technice mozaikowej, ale nie tylko, bo połączyłyśmy kilka technik i żeby pomóc osobom, które nigdy nie robiły techniką mozaikową albo które robiły, ale nie miały jeszcze styczności z tymi symbolami, które się tutaj pojawiają, to postaram się trochę pomóc, ale pamiętajcie, że to nie jest film, na którym zrobimy krok po kroku cały koc albo cały kwadrat, tylko pomoc, więc schemat tak czy inaczej trzeba mieć wydrukowany. Ja tutaj mam wydrukowaną taką próbkę z kwadratu Arabska Noc, bo pomyślałam, że to jest kwadrat, który najczęściej będziecie wybierać, bo on jest po prostu taki prostym przerywnikiem, ale tutaj są wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne, żeby zrobić wszystkie kwadraty. I teraz tak, koc dzieli się na takie trzy główne części, czyli mamy kwadraty, które robimy dookoła tylko na prawej stronie. Mamy brzeg, który będziemy robić na zmianę na lewej i na prawej stronie. I mamy też róg koca. I ja akurat ten zrobiłam sobie osobno, bo to była taka próbka, jak sprawdzałam, jak wyjdzie, ale rogi będziemy robić na kwadratach bezpośrednio. Więc ja pokażę Wam, jak zrobić początek kwadratu, jak poradzić sobie z brzegiem, a reszta, mam nadzieję, już będzie bardzo prosto, więc zaczynamy od czytania schematu. I teraz, jak zauważycie w legendzie, mamy linię, która pokazuje nam fragment, który musimy powtarzać, i drugą linię przerywaną, a ściegi pomiędzy linią przerywaną i grubą to jest pierwszy nasz ścieg w danym rzędzie. I rzędy czytamy od tego momentu dookoła. I w tym miejscu rzędy będą już później skrócone, bo tak naprawdę w kwadratach powtarzamy 4 razy tylko ten fragment. Czyli jak jesteśmy w rzędzie drugim, zaczynamy w tym miejscu, kończymy przed tą linią i wracamy do początku. I powtarzamy w ten sposób kilka razy. I pokażę może od razu na robótce, żeby to lepiej było zwizualizowane. I teraz tak, zaczynamy od magicznego pierścienia, tylko ja polecam podwójny magiczny pierścień, dlatego że pojedynczy lubi się rozpaść. I teraz ja sobie robię w ten sposób, że na 2 palce owijam nitkę i potem krzyżuję ją i jeszcze raz krzyżuję tak samo. I mamy 3 nitki, wkładamy szydełko pod 2 pierwsze i nad trzecią, i tą trzecią przeciągamy w ten sposób. Łapiemy sobie to wszystko palcami i zabezpieczamy oczkiem łańcuszka. I teraz do środka będziemy robić 8 półsłupków. Mamy 8 półsłupków, tylko jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy powiedzieć. Zwróćcie sobie uwagę. Na schemacie rzędy pokolorowane są w ten sposób, jak będziemy zmieniać nitkę. Czyli jak rząd zaznaczony jest na szaro, to znaczy, że to jest kolor naszego motywu, czyli tego wzorka. Jak rząd zaznaczony jest na biało, to znaczy, że to będzie nasze tło. Więc musicie zwrócić uwagę, bo większość kwadratów zaczyna się od koloru, którym będzie robiony motyw, czyli wzorek, ale są 2 kwadraty, Jaskinia Cudów i Szeherezada, i w tych kwadratach 2 pierwsze rzędy zaczynamy od koloru tła. Więc na to sobie zwróćcie uwagę, bo rzędy nieparzyste i takie, które zaznaczone są na szaro, będą robione kolorem motywu, czyli wzorka, a rzędy parzyste zaznaczone na biało robimy w kolorze tła. Ja tutaj zaczynam od koloru motywu. Mój kolor motywu to jest musztarda. Ok, i mamy zrobione 8 półsłupków w magicznym pierścieniu. I teraz, żeby zacisnąć taki podwójny magiczny pierścień, żeby nam się to wszystko teraz nie poplątało, to musimy złapać za tą końcówkę i pociągnąć i zobaczyć, która nitka nam się zmniejsza. Jak widzimy, że ta się zmniejsza, to teraz łapiemy za tą nitkę, która się zmniejszała i najpierw zaciskamy za tą nitkę, która była zmniejszona, a dopiero potem wracamy do tej końcówki i ciągniemy za tą końcówkę.
już z całej siły, tak żeby się nam zacisnął magiczny pierścień, bo jak nie zrobicie w ten sposób, to może Wam się wszystko tak poplątać, że będziecie to musieli ciąć. I zaczynamy. Mamy pierwszy rząd gotowy i zamykanie rzędu. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 półsłupków. Omijamy pierwszy, który zrobiliśmy, idziemy do drugiego i wkładamy szydełko od tyłu w ten sposób w drugą pętelkę za obydwie nitki. Bierzemy tą pętelkę, którą mamy, wkładamy ją na szydełko i przeciągamy sobie do tyłu naszej robótki. Nie złapałam jakiejś nitki. Jeszcze jest, dobra, tu jest. Może się uda ją wyciągnąć. Ok, udało się. I teraz ja sobie tu przytrzymuję palcem. Jak ciągnę tą nitkę, to przytrzymuję sobie palcem, żeby mi się nie ścisnęły te nitki z przodu, bo jak mamy kokonek nieskręcony i te dwie nitki nam się złączą, to ciężko nam będzie wycelować w środek tej pętelki, bo teraz musimy włożyć szydełko od przodu pod obydwie te pętelki, no i zacisnąć. I skończyliśmy rząd pierwszy, idziemy do rzędu drugiego, będziemy dołączać kolejny kolor, czyli bierzemy kolor naszego tła, łapiemy nitkę i przeciągamy znowu przez obydwie te pętelki i robimy oczko łańcuszka. I tak będziemy zaczynać każdy rząd. Można sobie tutaj lekko zacisnąć tą pętelkę ostatnią. I robimy rząd drugi. I teraz tak. Zasada jest taka, że jeśli rząd zaczyna nam się od półsłupka, to oczko łańcuszka liczymy już jako ten pierwszy półsłupek. Więc pierwszy półsłupek mamy zrobiony i teraz musimy zrobić 3 półsłupki w kolejną pętelkę. Na środku, czyli na rogu tego naszego kwadrata, czyli tak. Tu mamy naszą pierwszą pętelkę, w niej zrobiliśmy oczko łańcuszka, więc teraz idziemy do drugiej pętelki, do następnej pętelki i za tylną nitkę, wkładając szydełko, trochę mam ciasno tutaj na początku, później będzie łatwiej. I teraz wkładając szydełko tylko za tylną nitkę, będziemy robić 3 półsłupki w tej samej tylnej nitce. Ja sobie tu od razu złapię tą dodatkową nitkę, żeby mi się nie plątała. Czyli w tej samej pętelce, w tej samej tylnej nitce pętelki robimy 3 półsłupki. I teraz patrzymy na schemat. Zrobiliśmy półsłupek plus 3 półsłupki w jedną pętelkę. Idziemy i powtarzamy od nowa. 1 półsłupek i 3 w kolejnej. I znowu od nowa. 1 i 3 w kolejnej. Czyli musimy po prostu powtórzyć 4 razy cały ten schemat. Czyli idziemy do kolejnej pętelki i znowu za tylną nitkę robimy 1 półsłupek w kolejnej. Idziemy do następnej i za tylną nitkę robimy 3 półsłupki. Zasada jest taka, że jak mamy kwadraty, które robimy tylko na prawej stronie, to półsłupki będą robione zawsze za tylną nitkę. I znowu powtarzamy 1 półsłupek za tylną i w następnej 3 półsłupki w tą samą tylną nitkę. I jeszcze raz powtarzamy. 1 półsłupek i 3 półsłupki. Jeszcze raz. Półsłupki.
3 półsłupki w ostatnią w tym rzędzie. I ta pętelka to już jest nasza pierwsza, którą robiliśmy w poprzednim rzędzie. Można sobie ją troszkę zacisnąć. I żeby zakończyć ten rząd, musimy sobie zrobić znowu specjalne oczko ścisłe. I teraz to mi się troszkę zacisnęło, ale tak. To jest oczko łańcuszka, które traktowaliśmy jak pierwszy półsłupek, czyli omijamy to oczko łańcuszka, idziemy do kolejnej pętelki, wkładamy szydełko od tyłu, łapiemy za tą pętelkę i przeciągamy ją sobie do tyłu. I teraz wkładamy od przodu pod obydwie, zaciskamy na szydełku i zmieniamy nitkę z powrotem na kolor motywu. Przeciągamy przez obie, robimy oczko łańcuszka i zaczynamy rząd trzeci. W rzędzie trzecim znowu mamy pierwszy nasz ściek, to jest po prostu półsłupek, następny ściek to jest słupek. I teraz tak, słupki w kwadratach robimy zawsze za przednią nitkę. Jeśli nie jest zaznaczone linią albo taką strzałką, w jakim ściegu robimy, to znaczy, że robimy go po prostu prosto w dół. Jak mamy zaznaczone tutaj linię, to linia łączy się z tym ściegiem, na którym będziemy robić ten ścieg. Czyli łączy nam się z tym ściegiem i tu łączy nam się z tym ściegiem. Jak ścieg jest podkreślony, jak słupek jest podkreślony, to znaczy, że w tej samej pętelce, w której zrobiony jest ten słupek, będzie jeszcze jakiś jeden. I teraz tak, rząd trzeci, znowu zaczynamy od półsłupka, a później mamy słupek zrobiony w pętelce, która jest zaznaczona tą niebieską linią. On jest podkreślony, bo oprócz tego słupka na tej samej pętelce będzie jeszcze jeden ścieg. Jak nie mamy podkreślonych x'ów, to znaczy, że jest jeden słupek w jedną przednią nitkę. Jak ściegi są podkreślone, to znaczy, że w jednej przedniej nitce na tym ściegu jest więcej niż jeden słupek. I teraz zaznaczone są też strzałkami, bo na żółto zaznaczone są słupki, które robimy w jedną pętelkę. I domyślnie, jeśli nie jest zaznaczone ani taką linią, ani strzałką, na której pętelce będziemy go robić, to robimy je po prostu w rogu. Czyli tutaj mamy 5 słupków w rogu, tutaj mamy 5 słupków w rogu, a tutaj mamy 2 słupki i zaznaczoną mamy pętelkę, w której będziemy obydwa te słupki robić. Zaczniemy sobie rząd trzeci i potem pokażę Wam dalej. Rząd trzeci zaczynamy od jednego półsłupka, czyli zostawiamy to oczko łańcuszka, które zrobiliśmy na początku i traktujemy go jako jeden półsłupek. I teraz robimy słupek, tylko musimy sobie popatrzeć, gdzie on jest zrobiony. Ten słupek robimy pod tą pętelką 2 rzędy niżej, czyli musimy cofnąć się jedną pętelkę do tyłu i 2 rzędy niżej w tym ściegu, w tej przedniej pętelce będziemy robić ten słupek. Czyli patrzymy, to jest nasza pierwsza pętelka, ona była zrobiona na tym ściegu, więc tutaj za przednią nitkę się wkuwamy i robimy jeden słupek. Omijamy pętelkę za tym słupkiem i w kolejnej pętelce robimy 3 półsłupki za tą samą tylną nitkę. Teraz patrzymy sobie na schemat. Zrobiliśmy 3 półsłupki w jedną pętelkę i teraz znowu mamy słupek, ale zrobiony na tym ściegu. Czyli idziemy jedną pętelkę do przodu i 2 rzędy niżej pod nią będziemy robić ten słupek. Tą pętelkę omijamy, bo to przed tą pętelką będzie zrobiony nasz słupek, więc tą pętelkę omijamy, następna pętelka i poniżej nitka i w tej nitce będziemy robić słupek za przednią pętelkę.
I wracamy do schematu. Zrobiliśmy słupek i teraz zaczynamy od nowa powtarzanie, czyli robimy półsłupek i znowu słupek w pierwszej pętelce i tak będziemy powtarzać. Czyli teraz tak, tą pętelkę omijamy, bo tutaj był zrobiony słupek. W następnej robimy jeden półsłupek za tylną nitkę i zaczynamy powtarzać. Robimy słupek na tej samej pętelce, w której już jest zrobiony poprzedni. Omijamy pętelkę, w kolejnej robimy 3 półsłupki w tą samą tylną pętelkę. Omijamy pętelkę, w której będziemy robić, przed którą będziemy robić słupek. Idziemy do następnej i pod nią robimy słupek za przednią nitkę. Później będzie łatwiej. Na początku jest tak naściskane, później będzie łatwiej. Słupek. Opuszczamy pętelkę, przed którą jest słupek i zaczynamy od nowa powtarzać. Jeden półsłupek, słupek na przedniej pętelce, jedno oczko omijamy, w tylnej nitce następnego robimy 3 półsłupki, jeden słupek na przedniej nitce, 2 rzędy niżej, opuszczamy pętelkę za słupkiem, jeden półsłupek, słupek na przedniej nitce, opuszczamy pętelkę, 3 półsłupki w tą samą tylną nitkę i jeden półsłupek tam, gdzie robiliśmy nasz pierwszy, i to już jest koniec tego rzędu, koniec powtarzania. Więc znowu wyciągamy sobie pętelkę, oczko łańcuszka jest naszym pierwszym ściegiem, więc je omijamy, wkładamy szydełko od tyłu i przeciągamy nitkę. Zaciskamy sobie, zmieniamy kolor, jesteśmy w rzędzie czwartym. I teraz rząd czwarty zaczyna się od słupka zrobionego na przedniej nitce, 2 rzędy niżej, prosto w dół. Czyli szukamy sobie przedniej nitki, to jest nasz pierwszy ścieg z tamtego rzędu i pod nim na tej nitce, na przedniej nitce będziemy robić nasz słupek. Czyli nabieramy raz, wkładamy szydełko za przednią nitkę i to liczymy jako pierwszy ścieg w tym rzędzie. Potem mamy jeden półsłupek w następnej pętelce i teraz będziemy robić 5 słupków na przedniej nitce w rogu 2 rzędy niżej, czyli tam, gdzie mamy zrobione te 3 ściegi, tu jest przednia pętelka tego ściegu, na którym robiliśmy te 3 ściegi, więc na tej przedniej nitce robimy 5 słupków. Teraz zobaczcie, jak mamy zrobione 5 słupków w rzędzie czwartym, to omijamy 3 pętelki w rzędzie niżej. Czyli jak nie jesteście pewni, gdzie macie zrobić, to sobie po prostu to odchylacie. W tej pętelce mamy zrobiony ścieg, więc omijamy tą i w kolejnej robimy półsłupek za tylną nitkę. I powtarzamy od nowa, czyli słupek na przedniej nitce pod półsłupkiem, w
kolejnej pętelce półsłupek za tylną nitkę i na rogu 5 słupków. Jeden półsłupek za tylną nitkę i powtarzamy. Słupek, w kolejnej półsłupek i 5. Półsłupek za tylną nitkę i od nowa jeden słupek, jeden półsłupek, 5 słupków, i kończymy robiąc półsłupek za tylną nitkę. I teraz tak, jak rząd zaczynał nam się od oczka łańcuszka zasłoniętego słupkiem albo słupkiem reliefowym, to omijamy oczko łańcuszka i słupek reliefowy i dopiero w kolejnej pętelce przeciągamy nitkę i robimy to nasze specjalne oczko ścisłe. Zaciskamy sobie tą pętelkę, zmieniamy kolor, można sobie jeszcze troszkę ścisnąć i rząd piąty. Rząd piąty zaczyna się od jednego półsłupka, w kolejnej pętelce za tylną nitkę też zrobiony jest jeden półsłupek i teraz mamy słupek zrobiony na przedniej nitce słupka niżej i jedno dalej mamy słupek podwójny reliefowy zrobiony na tym samym ściegu 2 rzędy niżej. Czyli robimy słupek na tym słupku 2 rzędy niżej za przednią nitkę, nabieramy 2 razy i na tym samym ściegu robimy słupek podwójny reliefowy, czyli wkładamy szydełko pod ten ścieg i robimy słupek podwójny reliefowy przedni. Teraz zobaczcie, odchylamy sobie, tą pętelkę opuszczamy, bo przed nią robiliśmy słupek, tą pętelkę opuszczamy, bo przed nią robiliśmy relief i w kolejnej pętelce 3 półsłupki na jednej pętelce. I teraz patrzymy na schemat i mamy lustrzane odbicie, czyli najpierw robimy relief na tym słupku, a później na tym samym słupku robimy słupek. Czyli 2 razy wkładamy szydełko pod słupek, robimy na nim słupek podwójny reliefowy przedni i na tym samym słupku w przedniej pętelce robimy słupek. Opuszczamy sobie 2 pętelki od słupka podwójnego reliefowego i od zwykłego słupka i w kolejnej robimy jeden półsłupek. No i zaczynamy powtarzanie rzędu od nowa, czyli jeden półsłupek na środku, jeden półsłupek w następnej pętelce, słupek w słupku za przednią nitkę, słupek podwójny reliefowy przedni na tym samym. I teraz albo można liczyć, że opuszczamy 2, albo po prostu idziemy do rogu. Jak komuś jest łatwiej, to może po prostu w ten sposób, że widać, że te 3 są zrobione w rogu, więc po prostu bez liczenia idziemy prosto do rogu i tam robimy. I słupek podwójny reliefowy przedni
na tym samym ściegu słupek za przednią nitkę, opuszczamy 2 pętelki i w następnej robimy półsłupek i jeszcze 2 razy powtarzamy słupek na środku, przepraszam, półsłupek na środku, półsłupek w następnej pętelce, słupek, słupek podwójny reliefowy przedni. Zasada jest taka, że jak robimy kwadraty i one są cały czas na prawej stronie, to słupki robione są zawsze za przednią nitkę, a słupki reliefowe podwójne są zawsze przednie. Jeden półsłupek i ostatni raz półsłupek na środku, jeden półsłupek dalej, słupek za przednią nitkę, podwójny słupek reliefowy przedni, omijamy 2 pętelki za nimi i na środku 3 półsłupki na jednej pętelce. Słupek reliefowy przedni podwójny, słupek, omijamy 2 pętelki za nimi, półsłupek. Można sobie lekko tutaj podciągnąć tą pętelkę, jak się nam rozjechała, i robimy specjalne oczko ścisłe, omijając tylko oczko łańcuszka, bo rząd zaczynał się nam od półsłupka. Zmieniamy kolor i będziemy robić rząd 6. Rząd 6 zaczynamy od słupka na słupku 2 rzędy niżej i jeszcze jednego słupka, więc sobie wkładamy szydełko pod przednią nitkę słupka poniżej, idziemy do kolejnego ściegu i na przedniej nitce pod nim robimy jeszcze jeden słupek, później mamy po jednym półsłupku na 2 następnych pętelkach na tylnej nitce i znowu na środkowej przedniej nitce 2 rzędy niżej na rogu robimy po prostu 5 słupków. Omijamy 3 pętelki za nimi i w 2 następnych robimy po jednym półsłupku. I teraz pod następną pętelką, czyli tu mamy następną pętelkę i prosto pod nią w przedniej nitce robimy słupek. I powtarzamy od nowa. Na środku słupek, w kolejnej pętelce słupek, w 2 następnych po jednym półsłupku i na rogu 2 rzędy niżej 5 słupków. I pokazuję, jak wygląda każdy ścieg, przepraszam, każdy rząd na gotowym kwadracie, bo w pliku będą zdjęcia krok po kroku. Po każdym rzędzie robiłam zdjęcie, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to powinno wyglądać. Więc takie podsumowanie, czyli pokazanie, jak powinien wyglądać kwadrat, jest w pliku, który będzie można sobie pobrać w trakcie calu albo potem kupić po zakończeniu. A tutaj się skupimy na
takim bardziej praktycznym pokazaniu, która pętelka jest od którego ściegu i tak dalej, i tak dalej. Ok, i ostatni w tym rzędzie jest słupek na przedniej nitce. I znowu rząd zaczynał nam się od słupka, więc opuszczamy i oczko łańcuszka, i słupek. I dopiero na następnym ściegu robimy oczko ścisłe. Ja sobie to trochę przytrzymuję palcami z tyłu, tą nitkę. Ją można potem naciągnąć, tylko nie naciągajcie tej nitki zbyt mocno, bo wtedy chowa się Wam to drugie oczko i można się łatwo pomylić, który ścieg jest następny. Ok, mamy rząd 7. I rząd 7 zaczyna się półsłupkiem, a później mamy słupek podwójny reliefowy przedni, zrobiony na słupku 2 rzędy niżej. Jest zaznaczone zawsze linią, z którym słupkiem łączy się relief. I później mamy raz, dwa, trzy, 4 zwykłe półsłupki, bo ten półsłupek i ten półsłupek to już jest część środka. Można sobie policzyć po prostu raz, dwa, 3, 4, 5, tylko trzeba pamiętać, że ten 5 wyjdzie już na środku. Tą strzałką się nie przejmujemy, bo ona jest do następnego rzędu dopiero. Czyli robimy podwójny słupek reliefowy przedni, opuszczamy pętelkę za tym słupkiem, w tej mamy zrobiony pierwszy ścieg, tą opuszczamy i od następnej robimy 5 półsłupków. Ostatni powinien wyjść dokładnie w rogu. Ok. Raz, dwa, 3. Trzeci słupek to jest nasz róg. Jest wszystko w porządku. I teraz tak, robimy słupek podwójny reliefowy przedni łączony górą. Czyli idziemy do reliefa, który robiliśmy 2 rzędy niżej. Robimy na nim pierwszą część ściegu, czyli nabieramy i przerabiamy po 2 pętelki 2 razy. Nabieramy 2 razy. Idziemy do kolejnego reliefa 2 rzędy niżej i znowu przerabiamy 2 razy po 2 pętelki. Mamy 3 pętelki na szydełku, nabieramy i przerabiamy 3, łączymy ten nasz ścieg górą. I teraz musimy zrobić półsłupek w tym samym słupku, przepraszam, w tej samej pętelce, w której już zrobiliśmy ostatni przed słupkiem łączonym górą. Czyli odchylamy sobie to troszkę albo po prostu obracamy, tylko nitka ma być za szydełkiem. Obracamy i wkładamy szydełko w tą samą tylną nitkę i robimy drugi półsłupek w tym samym ściegu. I oprócz tego półsłupka musimy zrobić jeszcze 4. I słupek reliefowy przedni zrobiony na słupku 2 rzędy niżej. Opuszczamy pętelkę za tym reliefem, no i zaczynamy powtarzanie od nowa, czyli 1 półsłupek na środku, słupek podwójny reliefowy przedni na słupku 2 rzędy niżej, opuszczamy pętelkę za nim i robimy 5 półsłupków. Piąty wychodzi na środku, słupek podwójny reliefowy przedni łączony górą z
kolejnym słupkiem podwójnym reliefowym przed nim i na tej samej pętelce jeszcze jeden półsłupek i jeszcze 4 półsłupki. Słupek podwójny reliefowy przedni i omijamy pętelkę za nim i od nowa jeden półsłupek, słupek podwójny reliefowy i tak dalej. I ostatni w tym rzędzie słupek podwójny reliefowy przedni. Tą pętelkę sobie trochę ponaciągamy, żeby nie była taka duża. Robimy oczko ścisłe. I przechodzimy sobie do rzędu wyżej, do rzędu 8. I w rzędzie 8 zaczynamy od półsłupka, a później mamy 2 słupki zrobione w tej samej pętelce wskazanej strzałką, czyli pierwszy i drugi robimy w pętelce pod tym, który będzie drugi. I teraz na kocu wygląda to tak. W pierwszej pętelce mamy zrobiony półsłupek i teraz w 2 kolejnych będziemy robić półsłupki. Czyli opuszczamy tą pętelkę, pod nią nic nie robimy, idziemy do tej pętelki i w nitce przedniej, dokładnie pod nią, będziemy robić obydwa nasze słupki. Czyli robimy 2 słupki na tej samej przedniej nitce. Później mamy po jednym słupku w każdą pętelkę, czyli w każdą przednią nitkę. I teraz znowu mamy 2 słupki zrobione w jedną pętelkę, tylko tym razem obydwa będą robione pod pierwszym słupkiem, tam gdzie pierwszy. Czyli idziemy do następnej pętelki i w niej robimy 2 słupki. I teraz kolejną pętelkę omijamy i w następnej będziemy robić półsłupki nawijane za trzecią nitkę. I teraz tak, jak mamy ściek, to jest przednia nitka, to jest tylna nitka, a z tyłu ta poprzeczna to jest trzecia nitka. Półsłupki nawijane są robione za trzecią nitkę, ale ponieważ ona jest taka dość ściśnięta i jeszcze jak mamy włóczkę nieskręconą, to ciężko w nią wcelować, to żeby było łatwiej, wkładamy szydełko za tylną nitkę i za trzecią nitkę, wyciągamy to sobie troszkę do góry i jak teraz to szydełko wyciągniemy, to dużo łatwiej nam będzie włożyć go za trzecią nitkę. Więc robimy w tej samej pętelce, w tej samej trzeciej nitce 3 półsłupki nawijane. Półsłupki nawijane robimy tak, że nabieramy, przeciągamy i przeciągamy od razu przez 3 pętelki. Omijamy tą pętelkę, bo tutaj znowu mamy w rzędzie 8. Tym razem robimy lustrzane odbicie, czyli robimy 2 słupki w tej samej pętelce wskazanej strzałką, czyli tam, gdzie powinien być drugi półsłupek. Czyli jedną pętelkę omijamy, idziemy do następnej i w przedniej nitce pod nią robimy 2 słupki na tej samej przedniej nitce. Dalej mamy po jednym słupku w każdej pętelce i znowu robimy 2 słupki w tej samej pętelce. I teraz albo możemy sobie policzyć, możemy sobie odchylić i policzyć,
że powinniśmy teraz opuścić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 pętelek, albo możemy po prostu zobaczyć, gdzie mamy środek tego boku i na środku robimy po prostu jeden półsłupek, czyli nasz środek to jest dokładnie ten półsłupek. Wkładamy szydełko za tylną nitkę i robimy jeden półsłupek. I znowu omijamy jedną pętelkę, idziemy do kolejnej i w przedniej nitce pod nią robimy 2 słupki po jednym w 2 kolejnych pętelkach i w następnej znowu 2 słupki. W ścięgna rogu, czyli w nasz słupek podwójny reliefowy przedni łączony górą, w 2 słupki łączone górą robimy znowu 3 półsłupki nawijane, omijamy jedną pętelkę i w nitce poniżej następnej robimy 2 słupki. Ok, i dalej już nie będę pokazywać, bo to już jest powtarzanie tych ściegów, które już tutaj właśnie pokazałam. Jakby coś Wam sprawiało trudność w robieniu kwadratu, to piszcie, postaramy się dograć jakieś krótkie filmiki. Cześć!